Witam o poranku. Jak 90% krach dał hossę na giełdach? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Jak 90% krach dał hossę na giełdach? Pierwszy wykres, który jest w tle, jednak pokazuje, jak dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych sygnalizują rozpoczęcie procesu, który pcha gospodarkę ku recesji. Być może recesja właśnie teraz trwa, zaczęła się na naszych oczach, ale jak widzimy, giełdy papierów wartościowych w ogóle się tym nie przejmują, tak jakby ten temat nie był dla nich najważniejszy, tak jakby wcześniejszy spadek w 2022 roku dyskontował właśnie tego typu zachowanie gospodarcze, więc ignorowanie danych makroekonomicznych przez rynek sygnalizuje albo, że rynek w bardzo emocjonalny sposób traktuje dane makroekonomiczne i pokazuje swoją nieefektywność, albo, że też wcześniej je zdyskontował i traktuje te informacje jako tylko formę bardzo miękkiego lądowania amerykańskiej gospodarki. Jako że wcześniej spadki indeksów giełdowych miały miejsce, to zdyskontowały właśnie to, co się teraz dzieje faktycznie w gospodarce, ponieważ te dane, które pokazuje wykres z rynku pracy, sygnalizują narastanie szansy na to, że amerykańska gospodarka właśnie teraz jest w fazie recesji. Natomiast to, co wczoraj doprowadziło do euforii na giełdach papierów wartościowych, był fakt, że indeks TOPIX w Japonii przebił się przez swoje maksima sprzed 2-3 lat i osiągnął poziomy najwyższe od 30 lat. Ten fakt, że hossa na papierach wartościowych, na giełdzie papierów wartościowych w Japonii weszła w kolejną fazę, doprowadziło do euforii na innych parkietach na całym świecie. Moim zdaniem taka jest teraz interpretacja. To, co się dzieje na giełdzie w Japonii, otwiera przestrzeń do tego, żeby być świadkiem wkrótce dalszego wspinania ruchu w górę, być może nawet ataku na maksima wszechczasów, które te 30 lat temu były ustanowione, a to daje przestrzeń jeszcze ponad 20% na kontynuację ruchu w górę. Dlatego też moim zdaniem indeksy giełdowe dzisiaj, tworząc świecę tygodniową, będą przez rynek interpretowane w taki sposób, że będą pokazywały sentyment, jaki jest na rynkach. Środowa sesja była dla mnie testem sentymentu, okazał się on bardzo korzystny dla popytu na ryzyku dla byków. Wczorajsza sesja była tylko potwierdzeniem, że ten sentyment faktycznie jest taki, że sprzyja popytowi na ryzyko. No i dzisiejsza sesja ma być ukoronowaniem tej zmiany sentymentu, tego nastawienia rynkowego, ponieważ tworzymy świece tygodniowe, więc jeżeli będą one takie, że długie korpusy o białym charakterze będą miały miejsce, a nie będzie większego górnego cienia, to moim zdaniem świece tygodniowe na indeksach giełdowych będą zwiastowały i zwiększały prawdopodobieństwo, że w kolejnych tygodniach i dniach będziemy jednak mieli do czynienia ze wzrostami na giełdach papierów wartościowych na bardzo korzystną tendencję dla ryzyka. I następny wykres pokazuje indeks Standard & Poor, który także jest na bardzo dobrej drodze, żeby już wybić się górą z tej prawie dwumiesięcznej konsolidacji. Więc dzisiaj celem dla Wall Street jest zakończyć nad poziomem 4200 punktów, ponieważ jeżeli tak się stanie, inwestorzy zauważą, że indeksy giełdowe chcą ruszyć w górę, wybijają się górą z konsolidacji, a to jest bardzo dobra wiadomość i prognostyk na to, co się może wydarzyć w kolejnych miesiącach. Mamy na następnym wykresie indeks VIX. VIX to jest przez inwestorów traktowany jako indeks strachu i okazuje się, że on jest na bardzo niskich poziomach, czyli inwestorzy w ogóle się nie boją tego, co się dzieje rzeczywiście w gospodarce, czyli jakie są te dane makroekonomiczne, nie boją się kryzysu zadłużenia i tego, co się może wydarzyć za 2-3 tygodnie w Stanach Zjednoczonych, kiedy dług osiągnie swoje pułapy. I widzimy, że jest on na bardzo niskich poziomach, dlatego też widzimy,
że oddziaływanie wydarzeń w sferze makro nie ma dużego odzwierciedlenia w tego, jak inwestorzy oczekują, co się może wydarzyć, ponieważ wzrosty tego wskaźnika oznaczają rosnące obawy o to, co się może wydarzyć na giełdach papierów wartościowych. A skoro jesteśmy teraz na minimach, oznacza to, że jest środowisko i sentyment inwestorów ku temu, żeby te indeksy giełdowe wydźwigać jak się tylko da. Kolejne moje zaskoczenie jest to, co się dzieje na indeksie Nasdaq. Ale dlaczego temu się dziwię? Z powodu tego, że równolegle rosną rentowności amerykańskich obligacji. Wcześniej było tak, że rosnące rentowności amerykańskich obligacji powodowały, że spółki technologiczne z indeksu Nasdaq zachowywały się relatywnie gorzej niż indeksy giełdowe, niż indeks giełdowy Standard & Poor. Te spółki technologiczne były szczególnie podatne na wycenę rynkowych stóp procentowych, ale jak widzimy, nie ma teraz przełożenia, a sytuacja techniczna na następnym wykresie pokazuje, że przebijanie teraz tych oporów, na których teraz jesteśmy, otwiera perspektywę do wzrostu kolejne kilka tysięcy punktów, więc moim zdaniem, jeżeli się dzisiaj okaże, że świeca tygodniowa na indeksie Nasdaq nie generuje sygnałów choćby zwiastujących korektę, to zamiast spadków może być nawet przyspieszenie tendencji wzrostowej i może być wiosenno-letnia fala hossy, bardzo dobrego zachowania indeksów giełdowych. Dlatego ja jestem bardzo zaskoczony, że zanika na naszych oczach korelacja i powiązanie między spółkami technologicznymi a rynkową stopą procentową, która się powiększa. Co jest dla Polski także szczególnie istotne, to fakt, że giełda w Niemczech, reprezentowana przez indeks DAX, przechodzi teraz na naszych oczach nad swoje historyczne maksima. Jesteśmy bardzo blisko tego, żeby nie tylko wybić się nad te maksima, które były 2 lata temu ustanowione, ale nawet, żeby przenieść te sygnały na wykres tygodniowy, więc ta dzisiejsza sesja będzie miała bardzo szczególnie duże znaczenie, będzie miała dla spółek z Niemiec, czy zgrupowanych w indeksie DAX. Jeżeli się okaże, że tendencja wzrostowa jest kontynuowana, będzie to zaproszenie do wywołania następnej fali wzrostowej na giełdzie w Niemczech i pośrednio także będzie to zaproszenie do tego, żeby pokonywać opory, przed którymi stoi teraz na przykład indeks WIG20. Dlatego też zachowanie giełdy w Niemczech moim zdaniem będzie miało bardzo duże znaczenie także dla giełdy w Warszawie i rośnie prawdopodobieństwo, że nawet w Warszawie będziemy pokonywać te opory, z którymi teraz walczymy już praktycznie od stycznia. Dlatego też patrzę dzisiaj w szczególności na indeks DAX i co tam się będzie działo. No ale teraz do brzegu. Wróćmy do tematu. Jak 90% krach dał hossę na giełdach? I moim zdaniem, jaki jest jeden z głównych powodów tego, że giełdy papierów wartościowych zachowują się tak dobrze? Dlaczego inwestorzy zaczynają wyceniać miękkie lądowanie światowej gospodarki po podwyżkach stóp procentowych, a nie jakieś twarde lądowanie, jakąś większą recesję? Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie tkwi w zachowaniu ceny gazu i generalnie węglowodoru, ale gaz jest najbardziej tutaj takim symbolicznym wykresem i tym aktywem, surowcem, ponieważ widzimy tutaj, że od przełomu sierpnia i września cena gazu spadła już o 90%. Wczoraj był ważny moment, ponieważ cena gazu w Europie spadała nawet poniżej 30 euro, więc ten spadek o 90% stał się faktem, a na następnym wykresie widzimy, jakie jest teraz właśnie powiązanie. W poprzednim roku wzrosty ceny gazu prowadziły do spadków indeksów giełdowych, a ceny gazu, jak wiemy, były jednym z najważniejszych czynników, które prowadziły do wzrostu inflacji. Więc teraz spadki ceny gazu powodują procesy dezinflacyjne, co bardzo lubią giełdy papierów wartościowych. I ja jestem bardzo przychylny ku tezie, że to właśnie to, co się dzieje na perspektywach inflacyjnych, jakie są czynniki, które wpływają na inflację, na procesy dezinflacyjne, czyli w tym wypadku cena gazu jest jednym z tych głównych czynników, które sprawiają, że indeksy giełdowe tak ładnie rosną i na tym następnym wykresie to bardzo dobrze widać. Cena gazu to jest ten biały wykres, widzimy w tle indeks DAX, indeks Standard & Poor i jeszcze nawet euro-dolar. Widzimy, że zwrot nastąpił dokładnie miesiąc na amerykańskim dolarze, na indeksach giełdowych, po tym jak ceny gazu osiągnęły swoje apogeum. No i teraz tendencja spadkowa ceny gazu prowadzi do wzrostów na indeksach giełdowych, osłabienia amerykańskiego dolara i spadku obaw o to, co się będzie działo w gospodarce. Jeżeli ta tendencja na gazie będzie kontynuowana, więc hossa będzie prawdopodobnie
kontynuowana na indeksach giełdowych, a amerykański dolar będzie się cały czas osłabiał. Dlaczego? Jeszcze raz przypomnę, głównym powodem tego, że mieliśmy do czynienia ze wzrostem inflacji, były wzrosty cen surowców, bo inflacja miała charakter podażowy, a nie popytowy. Więc wzrosty cen surowców energetycznych prowadziły do wzrostów inflacji, wzrost inflacji do wzrostu stóp procentowych, wzrost stóp procentowych do obniżenia wycen spółek giełdowych i to był ten mechanizm, który doprowadzał do spadków, do bessy w 2022 roku. I teraz odwrócenie tej tendencji sprawia, że procesy dezinflacyjne sygnalizują, że będziemy mieć wkrótce albo już mamy szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, że realne stopy procentowe będą dodatnie, że spadki rynkowych stóp procentowych będą podnosiły wycenę spółek giełdowych na indeksy i to będzie prowadziło do ożywienia gospodarczego i indeksy giełdowe zaczynają już to dyskontować. Więc moim zdaniem taka jest zależność i odpowiedź na pytanie, jak 90% krach dał hossę na giełdach na całym świecie. No i drodzy Państwo, i w tym momencie zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Temat, który teraz rozgrzewa inwestorów poza hossą na giełdach, jest to, że giełdy są w obliczu inflacji i kryzysu zadłużenia. Jak one mogą się zachowywać w sytuacji, kiedy za 2-3 tygodnie okazałoby się, że Ameryka ogłasza techniczne bankructwo. Warto być świadomym tego, co się może wydarzyć, jak mogą różne klasy aktywów i rynki zareagować. Przypominam, ten raport jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. I wracając do tematów rynkowych, rzućmy okiem na to, jak pod koniec tego tygodnia kształtują się wyceny przyszłych stóp procentowych. Interesuje nas implikowana stopa procentowa i widzimy, że dla grudnia już nie ma nawet 2 obniżek stóp procentowych. Tak, te perspektywy kryzysu zadłużenia zmniejszają prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych. Jest w rynku jedna obniżka o 25 punktów bazowych, teraz prognozowana na grudzień, ale nie ma nawet 2, a jeszcze tydzień temu były nawet 3, a mówiło się nawet o 4 obniżkach stóp procentowych, więc widać, jakie jest duże przełożenie tych obaw na perspektywy co do obniżek stóp procentowych. Natomiast tożsamy wykres dla strefy euro mówi nam, że rynek nastawia się na jeszcze 2 podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, a kulminacja podwyżek ma mieć miejsce we wrześniu. Ja osobiście uważam, że ten dysparytet w oczekiwaniach co do stóp procentowych jest głównym powodem zachowania euro-dolara. Natomiast rentowności cały czas rosną, widzimy presję na to, żeby w taki sposób rynek przygotowywał się pod ten kryzys długu. Jeszcze raz zwracam uwagę, że wzrosty rynkowych stóp procentowych nie przekształcają się teraz na spadki indeksu Nasdaq, czyli spółek technologicznych, a to jest bardzo ciekawy ewenement i zdarza się dość rzadko. Na następnym wykresie mamy korelację pokazaną między indeksem Standard & Poor a dolarem i w tym wypadku widzimy, jak bardzo apetyt na ryzyko się zmienia w sytuacji, kiedy na przestrzeni dziejów mamy do czynienia z hossą czy też bessą na indeksach giełdowych. W tym wypadku na chwilę obecną ta korelacja staje się praktycznie nieużyteczna, ponieważ wynosi ona 0, a na przestrzeni ostatnich lat była ona wyraźnie ujemna, nawet bardzo silnie ujemna. Co oznaczało, że jeżeli amerykański dolar się umacniał, było to negatywne zjawisko dla rynków ryzyka. Czy tak się będzie dalej działo? Zobaczymy, ponieważ jeżeli ma wrócić ta korelacja, to następna fala osłabienia amerykańskiego dolara powinna dać kolejne paliwo do tego, żeby indeksy giełdowe na całym świecie rosły. Sam amerykański dolar widzimy, że pomimo tego, że indeksy giełdowe rosną, to ten amerykański dolar się umacnia. Tendencja spadkowa jest dobrze widoczna. Jest ogromna szansa, że cały tydzień zakończymy na euro-dolarze na minimach, a to oczywiście jest także zła wiadomość dla surowców, dla bitcoina, czy też dla rynków związanych z krajami rozwijającymi się emerging markets, czyli dla polskich aktywów. Dlatego też czynnikiem zagrożenia i czynnikiem, który zmniejsza prawdopodobieństwo wyjścia nad opory na indeksie WIG20 jest właśnie zachowanie amerykańskiego dolara. To, co się dzieje na giełdach w Japonii, które prowadzą teraz hossę na całym świecie, wynika też z zachowania jena japońskiego. Widzimy, że on się znowu zaczyna osłabiać
Implikowana zmienność na jenie jest cały czas podwyższona, więc rynek spodziewa się dużej zmienności, a dane, które się pojawiły ostatnio z Japonii o inflacji, sygnalizują kontynuację tendencji wzrostowej inflacji. W końcu udało się Japończykom po bardzo wielu latach zmagań osiągnąć inflację, bo inflacja była tym, co włodarze gospodarki chcieli osiągnąć, więc inflacja stała się faktem w Japonii. Czy to jest czynnik, który także prowadzi do wzrostów indeksów giełdowych? To jest bardzo ciekawe pytanie. Amerykański dolar i rentowności. Ich kierunek sprawia, że mamy także do czynienia ze spadkami ceny złota. Powiązanie jest widoczne jak na dłoni, natomiast widać także, że negatywne nastroje dla ceny złota kształtują się teraz na bazie oczekiwań co do tego, jaki będzie kształt świecy tygodniowej na złocie. Jeżeli się okaże, że tygodniowa świeca nie ma większego dolnego cienia, to zamiast wzrostów możemy mieć nawet przyspieszenie tendencji spadkowej w oczekiwaniu na ten kryzys zadłużenia, bo to też jest pochodna tego, co się może wydarzyć. I w tym miejscu odsyłam do tego wczorajszego materiału, w którym było zdecydowanie więcej o tym, jak złoto zachowuje się w czasie kryzysów. W prawym górnym rogu macie Państwo tutaj specjalne odniesienie i link do tego materiału z wczoraj o cenie złota. Jeżeli popyt na ryzyko ma atakować, to powinniśmy być także świadkami wzrostu ceny miedzi, ale na razie tego nie widać. Natomiast widać wzrosty ceny ropy naftowej, więc popyt na ryzyko ma pewnego rodzaju zaczepienie i uzasadnienie w zachowaniu cen surowców, ale ropa naftowa na chwilę obecną po prostu utrzymuje poziomy konsolidacji z tych poziomów, które obserwowaliśmy w poprzednim tygodniu. Dlatego tutaj nic nowego się nie dzieje, a Bitcoin moim zdaniem do czasu utrzymania nad średnią 200-sesyjną cały czas generuje sygnały prowzrostowe w średnim i w długim terminie, a ten spadek, który teraz jest, ja osobiście traktuję jako ruch powrotny do tej średniej 200-sesyjnej, którą widać na wykresie. No i teraz polskie aktywa. Widzimy, że w końcu pojawiła się korekta i to nawet dynamiczna przeciwko złotemu na fali tego co się dzieje na euro-dolarze. Moim zdaniem jest duża szansa, że ona będzie kontynuowana tak na euro, jak i na amerykańskim dolarze. Widzimy także przełożenie zachowania amerykańskich obligacji na polskie obligacje, ale jeżeli nie przebijemy poziomu 6%, to moim zdaniem rynek uzna to za kolejną korektę i będzie się nastawiał na to, że wkrótce hossa wróci na polskie obligacje. I giełda papierów wartościowych, która dzisiaj będzie się zmagała z dwoma czynnikami. Z jednej strony negatywnym wpływem euro-dolara, który sygnalizuje i zachęca do sprzedaży, a wzrostami indeksów giełdowych, które zachęcają do wzrostów, do przebicia oporów. Więc ja osobiście uważam, że dzisiejsza sesja jest testem sentymentu na giełdzie papierów wartościowych na indeksie WIG20. Jeżeli zakończy się ona wzrostem, będzie to oznaczało, że rośnie prawdopodobieństwo przebicia maksimów tegorocznych, przebicia poziomu 2000 punktów i rozpoczęcia następnej fali wzrostowej, ale jeżeli się okaże, że mamy do czynienia ze spadkami, że rynek boi się spadającego euro-dolara, to będę obserwować zachowanie indeksu względem poziomu 1900 punktów. Jeżeli się okaże, że ten poziom jest utrzymany, to tendencje wzrostowe będą cały czas zachowane, ale jego przełamanie, czyli przejście poziomu 1900 punktów, od razu zmieni krótkoterminową perspektywę na prospadkową, ponieważ będzie to oznaczało, że część inwestorów widzi, że możliwe jest tutaj budowanie czegoś w rodzaju formacji podwójny szczyt i że technicy przystępują do sprzedaży spółek z indeksu WIG20. Przed nami naprawdę fascynująca sesja, a dzisiaj znowu nie ma danych makroekonomicznych, więc naprawdę sentyment jest teraz pokazywany nam na żywo w czasie rzeczywistym i widzimy, w którą stronę pozycjonują się teraz giełdy i rynki na całym świecie. I w tym momencie jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Najnowszy raport mówi o giełdach w obliczu inflacji i kryzysu zadłużenia. Na co zwracać uwagę? Zachęcam do tego materiału, jest podlinkowany na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię.
Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.